Witam Was serdecznie w przedostatniej już lekcji naszego kursu z techniki napędowej. W tej lekcji porozmawiamy troszeczkę na temat poprawnej instalacji przemienników częstotliwości, no i całej tej infrastruktury otaczającej przemiennik. Mówić będziemy o doborze zabezpieczeń, elementów stykowych, styczników, ale również powiemy sobie troszeczkę na temat doboru kabli i przewodów. Dosłownie 2 zdania na temat rodzaju tych kabli i limitów związanych z odpowiednią długością tych przewodów silnikowych, siłowych. No i porozmawiamy sobie na temat miejsca instalacji i jak to otoczenie instalacyjne powinno wyglądać. Zacznijmy od tego, że instalacja przemiennika częstotliwości powinna odbyć się wedle dyrektywy EMC. Dyrektywa, która nas obowiązuje, to PNEN 61800/3. Są to elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. Część 3. Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań. Więc tak się nazywa ta nasza norma, ta nasza dyrektywa. No i celowość tej normy to wymuszenie takiej pracy urządzeń elektrycznych, by nie zakłócały się wzajemnie lub siebie samych. Wszystkie urządzenia muszą spełniać normy kompatybilności elektromagnetycznej, w skrócie EMC, czyli Electromagnetic Compatibility. Zatem jesteśmy objęci tą dyrektywą i ta dyrektywa wymusza na nas, jako producenta szafek sterowniczych, w których mamy zamontowane nasze przemienniki częstotliwości, pewne czynności, których musimy dopełnić. No i tak, produkując taką szafkę sterowniczą, gdzie mamy falownik, 2 bądź więcej tych urządzeń, nadajemy zawsze na końcu, po skończonej produkcji takiej szafki, znak CE i deklarację zgodności, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i dyrektywami. No i tutaj jedną z najważniejszych jest właśnie ta wspomniana dyrektywa EMC. Jest ona niezmiernie ważna z tego powodu, że przemienniki częstotliwości, jak już wielokrotnie mówiliśmy, są cudownymi urządzeniami, które pozwalają nam na osiągnięcie wielu benefitów w technice napędowej, w automatyce przemysłowej. Natomiast z drugiej strony mają takie 2 potężne wady. Czyli z jednej strony odkształcają prąd i zwiększają ten współczynnik THD i mówiliśmy sobie już wcześniej, w lekcjach wcześniejszych, że załatwić tą sprawę możemy dławikiem wejściowym i tych odkształceń jest mniej. W tym celu wszyscy producenci przemienników na rynku od pewnej mocy mają wbudowane dławiki DC. Tam w układzie pośrednim DC, gdzie mamy kondensatory, bank kondensatorów DC, często wbudowany moduł hamowania, czyli ten tranzystor hamowania, tam bardzo często również jest dławik. W lekcji związanej z interfejsem użytkownika, gdy omawialiśmy sobie wszystkie wejścia, wyjścia i zaciski siłowe, tam były zawsze zaciski, pod które mogliśmy sobie podłączyć sami dławik DC. No i teraz nie robi się to dla małej mocy przemienników częstotliwości, bo ich wpływ na sieć jest znikomo mały. No ale gdy mówimy o przemiennikach już 30 kW i większych, no to ten dławik powinniśmy gdzieś tam mieć albo na zasilaniu, albo wbudowany w struktury DC. W przemiennikach Mitsubishi Electric taki dławik DC jest obligatoryjny od mocy 75 kW w górę, włącznie z 75 kW. Czyli do 55 kW możecie kupić jako opcję, bądź sami sobie załączyć, dołożyć ten dławik DC. Od mocy 75 kW w górę obligatoryjnie musimy go kupić i podłączyć pod odpowiednie zaciski tej szyny DC. Więc z jednej strony odkształca prąd, z drugiej strony emituje fale elektromagnetyczne 2 drogami. Drogą przewodzoną, czyli po kabelkach zasilających te wszystkie niechciane zakłócenia, fale elektromagnetyczne się przedostają i zakłócają nam wszystko inne. I mówiliśmy sobie, że najłatwiej załatwić tą sprawę filtrem EMC na zasilaniu odpowiedniej klasy, prawda? Mówiliśmy o tych filtrach C1, C2, C3, C4, czyli mamy 4 klasy filtrów EMC i w zależności od tego, czy jesteśmy w środowisku mieszkalnym czy przemysłowym,
instalujemy filtry przeważnie C2 dla środowiska mieszkaniowego, C3 dla środowiska przemysłowego. No i tłumienie tych filtrów sprawia, że te wszystkie niechciane zakłócenia przewodzone, które wracają po kabelkach, no są odsiewane przez ten filtr, po prostu nie są przepuszczane dalej. Filtr działa na te zakłócenia całkowicie zaporowo i je eliminuje. Z drugiej strony falownik emituje zakłócenia radiacyjne, czyli przewód siłowy pomiędzy falownikiem a silnikiem. Jest to jedna wielka antena nadawcza, która emituje zakłócenia, uwierzcie mi, od kiloherców do megaherców, czyli w bardzo szerokim paśmie zakłócamy telewizję, radio, przesył danych, internet, światełka przygasają, czujniki zaczynają działać wtedy, gdy nie powinny, sterowniki PLC wariują. No wszystkie urządzenia są zakłócane i jest ich praca nieprawidłowa. Dlatego ten kabel pomiędzy falownikiem a silnikiem powinien być ekranowany i ten ekran powinien być spięty zarówno od strony szafy sterowniczej, jak i od strony silnika. No i przejdziemy teraz do tej instalacji wedle dyrektywy EMC, czyli co zrobić, żeby mój przemiennik był urządzeniem bezpiecznym dla urządzeń otaczających, co zrobić, żeby przemiennik częstotliwości nie zakłócał pracy innych urządzeń elektrycznych czy związanych z automatyką. Czyli mamy nasz przemiennik częstotliwości, wokół niego całą infrastrukturę automatyki, co zrobić, w jaki sposób go zainstalować, abyśmy nie mieli problemu z generowanymi zakłóceniami. Więc na początku Wam powiem, że im mniejsza moc przemiennika częstotliwości, tym generowanie tych zakłóceń jest mniejsze, im większa moc jest większe. Więc czasami może być tak, że małej mocy przemiennik częstotliwości, który obsługiwaliście wedle jakiejś tam utartej ścieżki, przez 10 lat było ok, nagle bierzecie falownik 55 kW, postępujecie tak jak zawsze i jest nie tak. Zatem jak to powinno się odbyć wedle sztuki? Przede wszystkim norma EMC mówi nam, abyśmy zamontowali nasz przemiennik częstotliwości w klatce Faradaya. W klatce Faradaya, czyli w metalowej puszce, w metalowej obudowie sterowniczej. Mamy metalową szafkę, metalową płytę montażową, zamykamy tą szafkę, wszystkie zakłócenia, które zostaną wyemitowane przez przemiennik częstotliwości, no zostaną zamknięte w promieniu tej szafeczki, dlatego my nazywamy tą szafę sterowniczą jako część instalacji brudną, zakłócającą, a pozostałą część instalacją silnikową. No i w jaki sposób powinniśmy dobierać tą szafę? Więc przede wszystkim otwieramy instrukcję obsługi. Tam producent podaje nam następujące informacje. W zakresie temperatur może pracować falownik bez straty danych znamionowych, czyli bez tego deratingu, bez obniżania mocy wyjściowej. W jakiej wilgotności, w jakiej wysokości nad poziomem morza, jakie wibracje i jakie przeciążenia może znieść, w jaki sposób powinna by wyglądać orientacja montażu tego przemiennika, czy możemy go w poziomie, czy w pionie, czy możemy o jakiś kąt go od pionu sobie przekręcić. Następnie sprawdzamy, jakie straty mocy generuje nasz przemiennik, czyli jaką jest grzałeczką w naszej szafie sterowniczej. Każdy producent przemiennika powinien taką informację podać. Mitsubishi Electric ją podaje zarówno w kaloriach, jak i w watach, bądź kilowatach, jeżeli tych watów jest dużo. No i wiemy, ile ciepła generujemy w naszej szafce. Te wszystkie informacje znajdziemy w instrukcji obsługi do naszego przemiennika częstotliwości. Następnie sprawdzamy rozdział w instrukcji traktujący o montażu i tam producent nam podpowiada, jakie powinniśmy zostawić wolne przestrzenie montażowe, aby umożliwić swobodną wymianę powietrza naszemu przemiennikowi. Czyli zobaczcie, pierwsza sprawa, na jaką zwracamy uwagę, to miejsce montażowe, czyli jak dużą szafkę musimy dobrać. No i dla niektórych przemienników, dla niektórych serii przemienników będziecie mieli te odstępy montażowe równe 0, czyli możemy sobie kilka falowników zlepić jeden obok drugiego i zostawiamy wolne przestrzenie montażowe tylko na skrajnej lewej, prawej stronie, góra i dół. Najważniejsze jest, abyśmy zostawiali te wolne przestrzenie montażowe na dole i u góry, ponieważ zawsze chłodzenie przemiennika jest wymuszone, to znaczy mamy tam wentylatory założone.
Albo na dole wentylatory, które wdmuchują powietrze do góry, albo u góry i zasysają powietrze od dołu. Czyli jest to zrobione na bazie konwekcji, takiej, że ciepłe powietrze jest lżejsze, unosi się do góry. Zatem zawsze zasysamy od dołu i wypuszczamy górą. W związku z tym, instalując taki przemiennik w zamkniętej szafce, no musimy umożliwić swobodną wymianę powietrza. Dlatego zawsze dajemy kratkę pod i kratkę nad gdzieś tam poziomem montażu naszego przemiennika częstotliwości, aby miał skąd zassać zimne i gdzie miało ujście ciepłe powietrze, czyli tam musi być swobodna cyrkulacja powietrza. Czy powinniśmy dawać wymuszone cyrkulację powietrza w postaci wentylatora, czy może nawet klimatyzatora? No, sami musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, jeżeli straty mocy, czyli emisja ciepła przez przemiennik jest wysoka, to powinniśmy dać dodatkowe wentylatory. No i teraz, gdy wejdziecie na stronę internetową, na przykład takiego znanego producenta szaf sterowniczych jak Rital, mamy tam taki kalkulator i kreator, za pomocą którego możemy sobie dobrać wielkość takiej szafki i dobrać sobie również wielkość wentylatora chłodzącego, czyli ile metrów sześciennych on tego powietrza powinien tłoczyć. Wpisujemy moc strat naszego falownika odczytaną w instrukcji obsługi, no i w ten sposób dobieramy sobie wolne przestrzenie montażowe i wielkość naszej szafki oraz określamy, czy wystarczą nam tylko kratki wentylacyjne, czy powinniśmy dawać jeszcze dodatkowe wentylatory, a może nawet klimatyzator. To bardzo mocno uzależnione jest od tego, czy będziemy przekraczali te 40 stopni w szafie sterowniczej, czy nie. Jeżeli tak, no to dajemy, prawda? Bardzo często z tymi wentylatorami chłodzącymi dajemy termostat, czyli nastawiamy na przykład temperaturę 30 stopni bądź 25 i staramy się ją utrzymywać za pomocą tych wentylatorów. Dodatkowo bardzo często dajemy grzałki. Po co? No na przykład mamy zainstalowany nasz przemiennik częstotliwości na zewnątrz hali produkcyjnej, pod daszkiem, ale na zewnątrz. No i w różnych okresach w ciągu roku kalendarzowego no mamy takie sytuacje, szczególnie na wiosnę, że z rana powstaje nam punkt rosy, czyli skrapla się para wodna, no i powstaje woda nam na elektronice naszego przemiennika częstotliwości. Bądź mamy za dużą wilgotność i ta woda również się skrapla. Dlatego zawsze dajemy, bardzo często, no nie zawsze, ale bardzo często dajemy dodatkowy hygrostat i dajemy grzałeczkę. Czyli w takim podstawowym wyposażeniu szafy sterowniczej powinniśmy mieć wentylację i kontrolę temperatury za pomocą termostatu. Powinniśmy mieć kontrolę wilgotności za pomocą hygrostatu i grzałeczki. No i musimy bardzo mocno dbać o te dwie rzeczy, aby znajdowały się na zakładanej wartości i nie przekraczać tych skrajnych wartości podanych przez instrukcję obsługi. Zatem instalujemy nasz przemiennik częstotliwości w klatce Faradaya w metalowej obudowie z metalową płytą montażową. Przykręcamy go do płyty montażowej albo instalujemy na szynie DIN. Bardzo ważny jest ten punkt styku. Bardzo często ten radiator z tyłu przemiennika jest metalowy, przewodzący, no i styka się on z płytą montażową i jest to punkt styku, jakby uziemienia naszego przemiennika częstotliwości. No i następnie, słuchajcie, bardzo mocno dbamy o te połączenia siłowe, czyli zasilanie przemiennika częstotliwości nie musimy dawać kabli ekranowanych. Natomiast kable wyjściowe, silnikowe powinniśmy dawać w ekranie. Samemu przemiennikowi częstotliwości to nie robi za dużej różnicy. Możemy dać kable bez ekranu, możemy dać kable nawet i aluminiowe. Natomiast robić to będzie otoczeniu. W skrajnych wypadkach falownik może zakłócić sam siebie, czyli jeżeli kable silnikowe gdzieś tam w korycie będą położone na kablach zasilających nasz przemiennik, to może się okazać, że zakłócimy pracę samego przemiennika częstotliwości. Więc prowadzimy kable odseparowane. Raz, że norma nam mówi, abyśmy zawsze separowali i osobnym torem prowadzili kable sterownicze i siłowe, ale w przypadku przemienników częstotliwości ważne jest, aby również separować te kable silnikowe siłowe od kabli zasilających siłowych, ponieważ tym kablem silnikowym generujemy zakłócenia do otoczenia.
No i ten kabel silnikowy powinien być w ekranie. Ja zawsze podpowiadam, aby używać kabli 2YSLCY. Są to typowe kable serwo, dedykowane dla układów serwonapędowych oraz do przemienników częstotliwości. No i są to kable niskopojemnościowe. Falowniki nienawidzą wysokopojemnościowych kabli i takie kable możecie znaleźć na przykład przy pompach głębinowych. Przy starych pompach głębinowych zakopany jest w takiej powłoce teflonowej kabel i ma on około 1000 razy większą pojemność niż te kable 2YSLCY dedykowane dla układów falownikowych, przemiennikowych czy układów serwo. Mało tego, dajemy ten kabel ekranowany, ale jeszcze musimy go spiąć z dwóch stron i to nie byle jak. No i teraz są różne legendy na rynku. Niektórzy spinają ekran od strony silnika, niektórzy tylko od strony szafy, niektórzy w ogóle nie spinają ekranów, a niektórzy spinają z dwóch stron. Więc spinamy ekran połączeń siłowych, silnikowych z dwóch stron i to w technice 360 stopni, czyli dbamy o to, aby powierzchnia styku ekranu z uziemieniem była jak największa. No i robimy to za pomocą dławików najczęściej. Mamy dostęp również do takich specjalnych dławików z takimi trzpieniami, które wbijają nam się w izolację kabla i nie musimy tej izolacji wtedy ściągać. Natomiast ekran robimy w technice 360 stopni w szafie sterowniczej. Często nawet dwukrotnie ten ekran spinamy w samej szafie sterowniczej do płyty montażowej. Natomiast przy silniku robimy to samo, czyli chcemy mieć klatkę Faradaya, chcemy mieć zamknięty obwód tego ekranu. I zawsze podaję analogię do układu wodno-ściekowego w domu. Czyli nasza instalacja ekranu falownika, tego układu napędowego musi być taka, jaką mamy rurki w domu. Nie możemy mieć przecieku. Czyli jeżeli mamy w domu przeciek przy rurze, przy bojlerze, przy kaloryferze, czy gdzieś przy kranie, no mamy przerąbane, mamy problem, no bo mamy przeciek. No i podobnie jest z tą instalacją kabla silnikowego. Jeżeli w połowie ten ekran rozepniemy, no to będziemy mieli wyciek zakłóceń tam. Jak damy jakiś rozłącznik serwisowy przy silniku i nie zadbamy o ciągłość ekranu, to będziemy mieli wyciek zakłóceń tam. Jak nie zepniemy ekranu gdzieś tam przy szafie, to będziemy mieli wyciek zakłóceń w szafie. Zatem te wszystkie wycieki musimy pouszczelniać. Natomiast na rynku jest taka legenda, że czasami odpięcie ekranu pomaga. Tak, są takie sytuacje i nawet w niektórych instrukcjach obsługi do przemienników wyczytacie, że należy ekran odpiąć, na przykład od strony silnika albo od strony szafy sterowniczej. No i związane to jest z sytuacją, gdy mamy bardzo długie kable, czyli mamy kabel 200 metrów. No i wtedy ten kabel wnosi bardzo dużą pojemność do naszego układu napędowego i falownik widzi to jako po prostu podłączona pojemność, jako kondensator. No i objawia się to tym, że bardzo często po włączeniu mamy błąd doziemienia albo błąd zwarcia. No i okazuje się, że mamy za duży kondensator na wyjściu i musimy skompensować pojemność tych kabli na przykład indukcyjnością dławika wyjściowego. Natomiast o co chodzi? Gdy mamy ten 200-metrowy kabel i spięte ekrany i odepniemy ekran, to okazuje się, że połowa pojemności tego kabla stanowił ekran i po odpięciu tego ekranu bardzo często jest tak, że te przemienniki zaczynały działać. Więc ktoś sobie wysnuł taki wniosek, żeby nie podłączać ekranu. Natomiast ja powtarzam raz jeszcze, zgodnie z dyrektywą EMC ekran spinamy techniką 360 stopni, zarówno w szafie sterowniczej, jak i przy samym silniku elektrycznym. Jeżeli nie zrobicie tego przy falowniku małej mocy, nic się pewnie nie wydarzy, ale im większa moc falownika, tym wpływ tych zakłóceń na urządzenia otaczające przemiennik częstotliwości i eter będzie coraz większy. Zatem instalację robimy tak, wkładamy do klatki Faradaya, czyli do metalowej szafki nasz przemiennik, dbamy o to, żeby miał wolne przestrzenie montażowe, dbamy o wilgotność w postaci grzałki i hygrostatu, dbamy o temperaturę w postaci wentylatorów, kratek wentylacyjnych, czy klimatyzatorów, czy w jakikolwiek inny sposób wymuszamy chłodzenie naszej szafy sterowniczej, a przez to urządzeń, które się w niej znajdują. Kable siłowe, silnikowe, spinamy ekran z dwóch stron. Gdy mówimy o kablach sterowniczych, np. przesył danych analogowych 010 VDC,
to ekran tego kabelka spinamy tylko i wyłącznie od strony zakłócenia, czyli od strony szafy sterowniczej. Od strony czujnika już tego nie robimy. Czyli kable sygnałowe spinamy ekran od strony szafy sterowniczej tylko, kable siłowe spinamy z dwóch stron. Jeżeli chodzi o kable silnikowe, to mówiłem już, że przemienniki nie lubią kabli wysokopojemnościowych. Natomiast najlepsze ekranowanie dają nam kable, które mają jak najmniejszą impedancję sprzężeniową ekranu przewodów ekranowanych. Ich końce muszą być uziemione z zachowaniem jak najmniejszej impedancji styku. Dlatego mówimy o tej technice 360 stopni. Bardzo ważna jest również długość tych kabli silnikowych, to znaczy nie możemy sobie ciągnąć tych kabli w nieskończoność. W instrukcji obsługi przy danej mocy przemiennika częstotliwości zawsze znajdziemy gdzieś tam tabelkę, w której producent podpowie nam, jak powinny być długie kable maksymalnie i jak powinna wyglądać częstotliwość kluczowania. To znaczy, w przemiennikach częstotliwości możemy mieć takie zjawisko jak fala stojąca, to znaczy częstotliwość kluczowania może wpaść w rezonans z długością kabli silnikowych i wtedy mamy falę stojącą na silniku, co skutkuje podwójnym napięciem na jego zaciskach. Czyli mamy silnik na napięcie 400 V, gdy powstanie nam fala stojąca, mamy tam prawie 1000 VAC. Czyli mamy 800 i więcej tych voltów, to napięcie się podwaja. Żeby tego uniknąć, przestrzegamy tego, aby ta częstotliwość kluczowania zgrywała się z odpowiednią długością kabli. No i teraz taka ciekawostka. Przemienniki Mitsubishi Electric jako jedyne na rynku pozwalają na zakładanie bardzo długich kabli, nawet do 400 metrów. U innych producentów ten limit będzie wynosił 50, często 100 metrów. Czyli te kable naprawdę możemy długie gdzieś tam dawać do przemienników częstotliwości Mitsubishi Electric. U innych ta odległość jest co najmniej 2, jak nie 4 razy krótsza. Gdy mówimy o długości kabli silnikowych, im dłuższy kabel, tym większe narażenie na przepięcia naszych silników elektrycznych. Tutaj Wam dopowiem, że silniki elektryczne od pewnej mocy produkowane są w chwili obecnej z izolowanymi łożyskami. Czyli mamy taką kolejną niedogodność przy współpracy z przemiennikiem częstotliwości, że indukują nam się takie dodatkowe prądy łożyskowe. I te prądy spływają przez korpus silnika, przez łożyska do uziemienia. Te prądy, ja je nazywam prądami spawarkowymi, ponieważ mamy tam bardzo niskie napięcie, ale wysoki prąd. Czyli może dojść nawet do wyładowywania łuku, do takiego spawania się, do zjawiska spawania, prawda, na tych łożyskach. No i objawia się to tym, że powstają takie promieniste wyżłobienia na tych łożyskach, no i bardzo często musimy je wymieniać. Dlatego silniki producenci produkują już z izolowanymi łożyskami, na przykład porcelanowymi, które nie przepuszczają tych prądów, no i wtedy nie mamy problemu z tymi prądami łożyskowymi. Natomiast jest to bardzo duży problem obecnie i związane jest to z tym, że suma prądów na wyjściu przemiennika częstotliwości powinna dawać w każdej chwili czasu 0. Z racji tego, że mamy tam sterowanie PWM, czyli szerokością impulsów, nie zawsze tak jest i czasami indukuje się napięcie pomiędzy ekranem a pomiędzy uziemieniem, no i te prądy spływają przez obudowę naszego silnika, przez łożyska do uziemienia, no i degradują nasze łożyska. No i związane to jest w dużej mierze właśnie z pojemnością tych kabli. Z reguły wszelkie urządzenia zewnętrzne, dodatkowe lub opcjonalne, są zawsze podawane przez jednego producenta przemiennika w dokumentacjach technicznych. No i czasami do jednej serii modelu falownika desygnowanych może być co najmniej kilka różnych dokumentacji technicznych, jak instrukcja montażu, programowania, komunikacji, dane techniczne, wykaz opcji dodatkowych i dodatkowe suplementy z nimi związane. Czasami można natrafić na jedną obszerną dokumentację zawierającą wszystkie informacje, czasami tych dokumentacji jest kilka. No i zawsze staramy się sugerować podanymi listami, gdyż producent falownika wie najlepiej, jakiego rodzaju i przekroju przewodu należy użyć oraz jaki rodzaj i wysokość zabezpieczenia należy zaimplementować w danym układzie napędowym. Zatem producent podpowiada,
również o klasie zabezpieczeń. Charakteryzuje jego czas zadziałania oraz zdolności zwarciowe. No i wybór odpowiedniego rodzaju przewodu i przekroju jest kluczowy, by w odpowiedni sposób dostarczyć niezbędną ilość energii. No i podobnie jest z zabezpieczeniem. Chronimy w zasadzie stopień wejściowy przemiennika, gdyż wszystkie zabezpieczenia silnika mamy wbudowane w struktury samego falownika. W przypadku potrzeby odłączenia i załączenia obwodu falownikowego używamy w tym celu styczników. No i nie możemy użyć byle jakiego pierwszego lepszego stycznika. Musimy zadbać o to, by pracował w odpowiedniej klasie w związku z danym obciążeniem. Na ekranie widzicie typowy schemat układu napędowego z przemiennikiem częstotliwości. No i jak widać, zabezpieczenie można zrealizować na co najmniej dwa sposoby. Za pomocą zabezpieczenia Q1 w postaci wyłącznika kompaktowego MCCB, wyłącznika silnikowego lub wkładek bezpiecznikowych lub za pomocą przekaźnika termicznego F11, który podaje sygnał o wyłączeniu do systemu, sygnalizuje jedynie moment zadziałania. My dalej za pomocą tego sygnału aktywujemy odpowiednie wyłączenie obwodu. Dodatkowo umiejscowiony jest stycznik K1 do sterowania całym tym obwodem napędowym. No i obecność stycznika może być związana również ze spełnieniem odpowiednich norm bezpieczeństwa. No i w jaki sposób należy dobrać te wszystkie elementy i na jakie zmienne należy zwrócić uwagę? Zacznijmy zatem od stycznika K1. Przede wszystkim musi to być stycznik trójfazowy pracujący w klasie AC3, dedykowany dla obciążeń indukcyjnych, jakim jest silnik elektryczny. Przeważnie stycznik posiada dodatkowe styki pomocnicze, które wykorzystujemy jako sygnał potwierdzenia o obecności zasilania w naszym obwodzie napędowym. No i bardzo często ten sygnał trafia do nadrzędnego sterownika PLC, który sprawuje kontrolę nad całym tym naszym układem napędowym. Więc stycznik powinien być dobrany na co najmniej taki sam prąd znamionowy jak falownik. Dobierając stycznik do falownika o mocy 4 kW i prądzie 9 A, wybrać powinniśmy stycznik trójfazowy na prąd co najmniej 9 A w klasie AC3, który przenosi napięcia siłowe najczęściej do 690 czy 1000 VAC. Przy doborze zabezpieczenia kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem. Każdy obwód falownikowy powinien posiadać wyłącznik główny pozwalający na szybkie odcięcie napięcia zasilającego. Realizować to można za pomocą wyłącznika kompaktowego, wyłącznika silnikowego, wkładek bezpiecznikowych czy nawet wyłącznika nadmiarowo-prądowego. Sugerujemy się zapisami w instrukcji obsługi. Producent podpowie nam, jakiej wysokości powinno być zabezpieczenie. Ważne, by zabezpieczenie uwzględniało następujące fakty. Zabezpieczenie musi posiadać odpowiednią moc zwarciową, przeważnie wyrażoną w kiloamperach. Mierzymy pętlę zwarcia i ona najczęściej mieści się gdzieś tam w zakresie od 25 do 100 kA. Więc należy policzyć tą pętlę zwarciową w naszym obwodzie i na tą pętlę zwarciową dobrać odpowiednie zabezpieczenie. No i zabezpieczenie powinno również posiadać charakter zwłoczny ze względu na przeciążalność falownika. Musimy umożliwić płynięcie nadmiarowego prądu w sytuacjach związanych z ciężkim rozruchem lub dynamiczną zmianą prędkości. Pamiętajcie, że przemienniki mają taką standardową przeciążalność 150% prądu znamionowego przez 60 sekund, więc my musimy umożliwić płynięcie tego prądu w obwodzie bez wyzwolenia zabezpieczenia. No i odczytujemy wielkość tego zabezpieczenia z instrukcji obsługi. Patrzymy, jak to wygląda dla serii FRE800. No i jak widzicie, te zabezpieczenia są dobrane na najgorszy możliwy scenariusz, czyli praca na prądzie znamionowym z przeciążeniami 150% prądu znamionowego co 10 minut. My, jako projektanci swoich układów napędowych, używamy głowy, słuchajcie, i nie zawsze musi to zabezpieczenie być takie, jak jest przywołane w instrukcji obsługi. Dla przykładu mamy falownik o mocy 22 kW, który ma prąd znamionowy 44 czy tam 45 A,
ok? No i mamy do niego podłączony wentylator, którego prąd znamionowy nie przekracza wartości 35 A. Zatem dobieramy zabezpieczenie na prąd płynący w naszym obwodzie, nie na największe możliwości naszego przemiennika. No i w takiej sytuacji to zabezpieczenie może być co najmniej 2-3 typoszeregi niższe niż przywołane przez instrukcję obsługi. Więc no nie jesteśmy jak takie roboty i za każdym razem odczytujemy tą instrukcję i tylko odpowiednią daną z tabeli odczytujemy sobie, jaka powinna być wielkość zabezpieczenia. Liczymy to, czyli sprawdzamy, jaki mamy prąd w obwodzie, mnożymy go razy 1,5 i to jest mniej więcej wytyczna dla naszego zabezpieczenia. No i widzimy w tej tabeli zapisy odnoszące się do napięcia zabezpieczenia, maksymalnego prądu oraz mamy podane dwie takie wartości w zależności od obecności dławika na zasilaniu lub DC w naszym obwodzie DC. Czyli producent nam podaje, jak masz dławik wbudowany DC albo na zasilaniu, to wielkość zabezpieczenia wynosi tyle, jak nie masz, to wynosi tyle. No i od razu widać, że z dławikiem DC bądź z dławikiem na zasilaniu te prądy i zabezpieczenia są mniejsze, prawda? Więc wystarczy odnaleźć swój model falownika w tabeli, określić, czy mamy w obwodzie dławik oraz wybrać odpowiednią wielkość zabezpieczenia. Gdy chcemy wyliczyć przekrój naszego kabla zasilającego, no to musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim znamionowy ciągły prąd wyjściowy falownika i maksymalny prąd wyjściowy przeciążeniowy. No i ten maksymalny przeciążeniowy prąd to prąd określony dla każdego falownika i zazwyczaj mieści się on w granicach około 150% dla 60 sekund bądź 200% dla 3 sekund. Natomiast nie musimy obliczać przekroju tego przewodu, producent podpowiada nam to w danych technicznych, no i spójrzmy, jak to wygląda dla serii FRE800. W tabeli mamy podany zarówno przekrój kabla zasilającego, jak i wyjściowego. Dodatkowo mamy podpowiedź, jaki powinien być to typ kabla, odporność jego izolacji, ile powinno być żył, jak wielki powinien być przekrój żyły PE, no i jak powinien wyglądać moment dociskowy śrub. Pamiętać jedynie musimy o fakcie, że w przypadku spełnienia dyrektywy EMC kable silnikowe powinny być ekranowane. Kable zasilające falownik nie muszą posiadać ekranu. No i pod tabelą znajdziemy również informacje o sugerowanej maksymalnej długości kabli wyjściowej oraz związanej z nią częstotliwości kluczowania, czyli piję do tego, co mówiłem kilka czy kilkanaście minut temu, że długość kabli musi zgrać się z odpowiednią częstotliwością kluczowania. Także słuchajcie, podsumowując to wszystko, instalacja przemiennika częstotliwości musi spełniać lokalne regulacje, polskie regulacje, ale również europejskie. No i jedną z najważniejszych takich regulacji jest dyrektywa EMC, która podpowiada nam, jak przeprowadzić instalację układu napędowego przemiennika częstotliwości, abyśmy nie zakłócali pracy innych urządzeń, nie daj Boże, zakłócili pracę samego przemiennika częstotliwości. Falownik umieszczamy w metalowej obudowie, kable siłowe ekranujemy z dwóch stron, kable sterownicze tylko od strony zakłócającej, czyli szafy sterowniczej. Dbamy o to, abyśmy mieli odpowiedniej klasy filtry EMC, bądź opcjonalnie dławiki na zasilaniu, czy dławik DC, bądź dławik silnikowy w przypadku bardzo długich kabli silnikowych. Gdy przeprowadzamy montaż przemiennika częstotliwości, sprawdzamy, jakie powinniśmy mieć wolne przestrzenie montażowe. Dbamy o wymianę powietrza w postaci kratek wentylatorów. Dajemy hygrostaty, dajemy termostaty, dajemy grzałeczki, o ile jest to wymagane. Jeżeli chodzi o dobór kabli, styczników, przewodów, rezystorów, modułów hamowania, wszystkie te informacje znajdziemy w instrukcji obsługi. Wystarczy, że otworzymy sobie na odpowiedniej stronie odpowiednią tabelę, znajdziemy nasz przemiennik częstotliwości, model naszego przemiennika częstotliwości i wszystkie te informacje odczytujemy z instrukcji obsługi. Natomiast używamy głowy i nie zawsze sugerujemy się tymi danymi podanymi przez producenta, bo gdy mamy na przykład
przemiennik częstotliwości, którego prąd nie odpowiada obciążeniu, które mamy podłączone pod niego, no to dobieramy te zabezpieczenia i przekroje kabli na prąd płynący w naszym obwodzie. Raz jeszcze powtarzam, te wszystkie dane, które macie podane w instrukcji obsługi, odnoszą się do najgorszego możliwego scenariusza. Czyli raz jeszcze, przemiennik częstotliwości pracuje na prądzie znamionowym i co 10 minut działa z przeciążalnością 150% przez 60 sekund. Dlatego te zabezpieczenia są tak wysokie i przekroje kabli tak wielkie w tych instrukcjach obsługi. Tyle jeżeli chodzi o informacje związane z montażem i doborem elementów stykowych, zabezpieczających oraz kabli i przewodów. Serdecznie dziękuję.